Ladies and gentlemen, please welcome our wonderful guest, the Right Worshipful, the Lord Mayor of Sheffield, Talib Hussain. Prosimy o parę słów, zapraszamy na scenę. Lord Mayor would like to say a few words. Please welcome on stage. First of all, good morning, and welcome you all here in Sheffield, and especially in Burngrave Ward, which I represent, and my colleague, Councillor Jackie Drayton. It's delightful to see so many people from all over Sheffield and surrounding area here in heart of Sheffield. It's in Burngrave, which is very diverse ward. It's wonderful to see you all here. I would like to welcome, and especially Councillor Jenna, current and former. All other guests, especially our principal of Parkwood Academy. It's a great pleasure to be here. Second day in a row. I was yesterday here with the other community group, and here with this wonderful community group. Such a great pleasure. I'm delighted to see these young kids, very quiet and very disciplined. It's something special, amazing. I'm really grateful for your invitation to be here with you all. As I understand, according to the records of languages in Sheffield, the Polish Saturday School is the oldest complementary school in Sheffield. I know that the school has a very strong relationship with the Sheffield City Council and many past Lord Mayor, as my colleague, she was a past Lord Mayor, she mentioned earlier as well. They have attended this school before me. Well, as we all know, Sheffield is very friendly and welcoming city, and this is an example. The school is running here in Sheffield for past 65 years, and it's nothing new how we say. I mean, this is an example. Sheffield is very friendly and welcoming city, which we are all proud of. And I hope in future our relation is going to be very strong with the Polish school. Thank you again for the invitation. It's great to see you all. Thank you. Thank you very much, Lord Mayor. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę klasę 6, klasę pani Tamary, która wystąpi teraz z wierszem i poematem pod tytułem Kochajmy nasz język ojczysty. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Year 6 with a poem and reading text, Let us love our mother tongue. Please welcome. Kochajmy nasz język ojczysty. Dziękuję Ci, moja matko, żeś mnie uczyła tej mowy. Poeta emigracyjny Felix Konarski. Mowa jest darem naszych ojców, dziadków, minionych pokoleń.
Posługujemy się nią w książkach, czasopismach, w radiu, telewizji, w kinie, w teatrze, w każdej chwili naszego życia w kraju i na emigracji. Mimo różnych historycznych burz, rozbiory, wojny, język ten przetrwał i nadal się rozwija. Uczy się go wiele milionów ludzi w kraju i za granicą. Potrzebny jest teraz urzędnikom Unii Europejskiej, biznesmenom i handlowcom. To, że uczymy się go i my tutaj na emigracji, wypływa z poczucia patriotyzmu i przywiąza do rodzinnych polskich tradycji. Pamiętajmy, nasza mowa to nasz skarb. Były czasy, kiedy polskie matki, babcie, prababcie z narażeniem życia uczyły swą dziatwę, szepcząc jej do ucha: kto ty jesteś, Polak mały? Mowy tej nikt nie pokonał. Żyła w piosenkach na ulicy, na barykadach, w obozach śmierci, w łagrach, w łzach ginących dzieci. Język jest trwały z przeciwieństwa do domów, urzędów, teatrów, kin, całych miast, które mogą być zniszczone. Język żyje tak długo, jak żyją osoby nim mówiące. Pielęgnujcie swój język ojczysty i przekazujcie go swoim dzieciom. Podziękujcie dziś swoim rodzicom za to, że czuwają, by w waszych domach mówiło się po polsku. O czym marzył Sienkiewicz? Pamiennej nocy owej, gdy pisał latarnika w blasku lampy naftowej. Pewnie myślał o dziatwie. Rozsiana gdzieś po świecie, która losem rzucona, gdzieś poza oceany, odarta od ojczyzny, strojnych pszenicno łany. Swej własnej mowy nie zna, nie czuje, nie rozumie, bo nikt jej nauczyć nie chce, nie może albo nie umie. I pewnie o tym marzył, by na świecie nie było innego polskiego dziecka, które by nie mówiło po polsku. A teraz gdzieś tam w górze, spoza białych obłoków, spoglądają ciele łzę szczęścia śniącą wokół. Chciałby przesłać kartkę z wędrówki podniebnej, lecz nie ma pióra pod niebie, które sumnie patrzę. Więc z gwiazd układa napis. Dziękuję wam, rodacy, i życzę powodzenia w tej waszej pięknej pracy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Chciałbym powiedzieć wyłącznie 3 rzeczy. Pierwszą, pozwolicie Państwo, powiem wyłącznie po polsku do naszych absolutnie najważniejszych gości tutaj tego poranka, którymi są nasze kochane dzieci. Drogie dzieci, czy Wam było dzisiaj łatwo z rana wstać z ciepłego łóżka i pójść do szkoły sobotnie? Kto jakie ma doświadczenie? Jak się wstawało rano dzisiaj? No, zobaczmy. Bardzo chciałam spać, a jeszcze mam co zagrać. No to, proszę bardzo. Rano wstałam i się ubrałam. O, no właśnie. Zmotywowany jak żołnierz. O, jeszcze. Ja wstałam bez trudu, ale chciałam oglądać telewizję. Rodzice pewnie nie pozwolili. I akurat się zgadzam z rodzicami, bo ja też nie pozwoliłem dzisiaj mojej córce oglądać telewizji rano. Drogie dzieci, ja dzisiaj się sekundkę spóźniłem, bo musiałem przyjechać z Manchesteru wyłącznie dlatego, że musiałem pomóc mojej córeczce, żeby wstała rano do szkoły sobotniej, ale udało nam się. Zawsze się jej trudno wstaje, ale potem ją trudno z tej szkoły wyciągnąć. I mi się wydaje, że mam taką nadzieję i wiem o tym, że tak samo jest z Wami, bo cały dzień w Towarzystwie Polskich Dzieci dodaje energii i siły. Drogie dzieci, chciałbym powiedzieć 2 rzeczy dotyczące moich doświadczeń z trochę starszymi Waszymi kolegami. W tamtym roku już bodajże byłem zaproszony do Londynu na
na rocznicę utworzenia macierzy szkolnej i wizytowaliśmy jedną ze szkół w Londynie i podszedł w pewnym momencie do mnie taki bardzo wysoki, szczupły, inteligentny student, który uczył w tej szkole sobotniej w Londynie, w jednej szkole. I powiedział: drogi konsul, ja muszę konsulowi coś powiedzieć. Mówi: ja w tej chwili studiuję medycynę na Oxford University, ale jak byłem małym chłopcem, to mnie rodzice wysyłali do szkoły sobotniej. I też nie lubiłem czasami wstawać, ale teraz jestem studentem, studiuję medycynę na Oxford University i nie mogłem wytrzymać, żeby nie pójść i nie zostać nauczycielem w polskiej szkole sobotniej. Także widzicie, może za wiele, wiele lat, jak już skończycie kolejne szkoły i tak, wrócicie tutaj do Sheffield albo gdzieś w innym miejscu i będziecie uczyli innych, a może wrócicie do Polski, tego byśmy najbardziej chcieli. Pamiętam też jeszcze jedną rzecz. Któregoś dnia w Manchesterze mieliśmy taką praktykantkę, która do nas przyszła, która studiowała języki na Cambridge University. I zaczęła do mnie mówić po polsku. I tak mówiła pięknie po polsku, że ja w ogóle nie zrozumiałem, w ogóle nie wyczułem, że ona w ogóle się nie urodziła w Polsce. Ba, jej rodzice nawet nie urodzili się w Polsce i ona była trzecim pokoleniem osób w Manchesterze, która uczyła się języka polskiego. Mówiła tak pięknie po polsku i tego wam bardzo serdecznie z całego serca życzę, żebyście wszyscy zawsze do końca czasu mówili wspaniale po polsku, najpiękniej jak potraficie. Trzymam za was kciuki. Teraz chciałbym parę słów do naszej kadry nauczycielskiej i do dyrekcji szkoły. Wiem, jaka to jest ciężka praca, przychodzić tutaj w sobotę i uczyć dzieci. Natomiast chciałbym wam tylko powiedzieć, że to jest dużo ważniejsze niż wam się wydaje. Ponieważ to nie jest tylko język, to nie jest tylko historia, tradycja, ale także dawanie tym młodym, wspaniałym dzieciom poczucia wartości, poczucia przynależności do polskiej społeczności, czegoś, co jest dużo bardziej ważne i da im w życiu mnóstwo pewności siebie i zaufania do własnych sił, co jest zawsze wspaniała nagroda potem zawsze jest. Także dziękuję za waszą pracę. Wiem, jak wam jest trudno, jak czasami macie już dość, tak po ludzku, ale jednak wstajecie i robicie to dalej. Także za to dziękuję. Dziękuję też wszystkim tym, którzy w poprzednich 65 latach tą pracę czynili. Dziękuję też kombatantom za nieustanne wsparcie tej szkoły. Mi się wydaje, że to, co powstaje z miłości do naszego kraju, a realizacja rozkazu generała Andersa o utworzeniu szkół polskich tutaj w Anglii jest tutaj w Sheffield realizowana. Ten rozkaz jest wykonany w 100%. W 100% przez wiele lat, także za to wszystko dziękujemy. Chciałbym też kilka słów powiedzieć do rodziców. Drodzy rodzice, wiemy, że ostatecznie to wy decydujecie, czy wasze dzieci chodzą do polskiej szkoły sobotniej. Ja bym chciał was utwierdzić w tym, że zarówno doświadczenie, jak i wiedza naukowa wskazuje na to, że postępujecie prawidłowo. Dlatego, że poświęcając tą sobotę na wychowanie waszych dzieci w duchu polskości, przynależności do naszej kultury, tradycji, dajecie im poczucie pewności, dbacie o ich rozwój intelektualny, to jest dobra decyzja. Proszę, róbcie tak dalej w przyszłości. Zarażajcie tą modą na polskość także innych swoich znajomych, tych, których tu jeszcze nie ma, a wiemy w konsulacie, że jest tutaj was wszystkich bardzo dużo. Także dziękuję wam jeszcze raz za to, że przyprowadzacie tutaj swoje dzieci. Macie chwilkę wolnego, ale też macie pewnie poczucie tego, że to jest dużo ważniejsza rzecz niż tam się tak z zewnątrz wydaje. To nie jest tylko jakaś taka sobotnia szkoła, ale to jest dużo głębsze, dużo bardziej wartościowe i życzę wam, żeby wasze dzieci, jeśli wrócą do Polski, to skończyły najlepsze z możliwych uniwersytetów w Polsce, a jeśli zostaną tutaj także, no i też może kiedyś zasilą szeregi nauczycieli z polskiej szkoły sobotniej, na przykład w Sheffield. Ladies and gentlemen, just a few words in English. We really appreciate the support of the local authorities. Father, thank you for your supporting, and Polish Educational Society from London. To work with such excellent partners is very, very good and very powerful. And thank you that Sheffield is a very welcoming place for Polish community. I thank you, especially the
representative of the school, thank you for allowing to have such a great school in that very good venue. It's very important to have a good venue and very good support from the local school. It's crucial, I think. What I would like to say, big thank you from the bottom of my heart, that General Anders gave that order many years ago to create the network of the Polish Saturday schools. And now we are here, we are continue to realize the order of the General. The order was made from his heart. And thank you again for your continuing support. Thank you very much.